Siemaneczko, jestem Rawczes i witam was w kolejnym nagraniu. Dziś zajmiemy się smoczą jaskinią na Pits of Inferno. Z racji, że w poniedziałek Dragon Lord był zboostowanym potworem, którego można było otrzymać ponad 4000 doświadczenia za zabicie jednego, otrzymałem kilka pytań na fanpage'u Rawczes. Jak dojść na te fajne smoki, które biłeś ostatnio na streamie? No to teraz pokazuję, nie ma problemu, wcześniej to po omasku jakoś musiałem komuś wytłumaczyć, choć na serwerze, na naszej bonie było naprawdę hardkorowo, bo było 5 osób w kolejce i do tego jeszcze były tolerowane listy. Byłem naprawdę w szoku, szacuneczek panowie, że coś takiego jeszcze w ogóle istnieje na serwerach na PvP. Jak najbardziej przestrzegałem tego, no bo jestem zwolennikiem takich rzeczy. Także kochani, dziś zobaczymy, jak dojść na te DL-e, na te dragony DL-e, bo tam można spotkać również normalne dragony, co potrzebujemy po drodze, jak wejść, jak wrócić i mniej więcej jak sobie tam poradzić. Generalnie profesje magiczne mogą tam latać od 80 poziomu, Paladin Knight od 100, ale miejscowa jak miejscowa. Exp na pewno bardzo fajny, no bo ja ostatnio na 110 poziomie z premium staminą, bijąc SD-ków, nie zbierając luta, bo szczerze luta w ogóle nie ma z DL-i. Chciałbym to właśnie zaznaczyć, że tam na pewno biegamy tylko i wyłącznie dla expa, a na pewno nie biegamy dla luta, bo to trzeba mieć mega wielkiego farta, by móc coś tam zdobyć. To ja miałem 1,1 kk około na godzinę z premium staminą, także no nie najgorszy wynik. Także zaczynajmy. Żeby tam się dostać na pierwsze miejsce, na pewno potrzebujemy Destroy Fieldy. Potrzebujemy olej w fialce, następnie potrzebujemy krew również w fialce. Wszystko możecie znaleźć w sklepach lub zdobyć na mapie. W opisie macie oczywiście linkacza oraz Holy Table, chyba tak to się czyta, który tą książkę możecie zdobyć w następujący sposób, zaraz wam to pokażę. Książkę możemy zdobyć w 3 prostych krokach. Udajemy się w to oto miejsce, używamy lewitacji lub bierzemy jakieś parcele lub skrzynki, kupujemy dziurę, następnie schodzimy na dół i zbieramy naszą świętą księgę. Także książkę zdobyliśmy i jeszcze bym zapomniał, na pewno potrzebujemy kill off, bo nie rozkupiemy żadnej dziury po drodze. Niestety potrzebujemy kill off, by rozkopać dziurę przed samym wejściem na dragony. Także kochani, dochodzimy. Ja tutaj troszeczkę przyspieszę tempo, no bo nie ma sensu, żebyście oglądali jak tam iść. Mniej więcej wam wystarczy. No i jesteśmy już prawie na miejscu. Destroy Fieldy możemy użyć, jeśli pamięć mnie nie myli, w 2 miejscach. Możemy użyć... A sprawdzimy. W tym miejscu możemy użyć. A ja generalnie polecam to oto miejsce, bo jesteśmy praktycznie od razu na miejscu. Następnie odsuwamy tego potwora i też używamy przyrząd do kopania. Następnie w tym oto miejscu wylewamy krew. Hop. Zostaliśmy przeteleportowani w bardzo tajemne miejsce. Tutaj przechodzimy przez mini teleport. Jakby nie ta księga, no to nie bylibyśmy w stanie przejść. Oraz przechodzimy przez bramkę levelową. 30 poziom potrzebujemy, żeby tędy przejść na luzie. 30 poziom mamy. Schodzimy na dół, widzimy, że nie ma mostka. Nie ma mostka, co zrobić? Wylewamy olej na tą dźwignię i następnie musimy za nią pociągnąć. Przechodzimy, mamy ten kamień. Na tym kamieniu musimy użyć kill off. Hop. No i jest. Wcześniej musieliśmy chyba użyć łopaty. Przepraszam, ale na pewno do tego się cofnę. No bo niestety ja akurat nie noszę takich rzeczy. No mam scyzoryki, są to bardziej poręczne i
no, według mnie bardziej funkcjonalne rzeczy. Następnie polecam, no, na takim poziomie jak ja i Profesja Magiczna polecam użyć Energy Ringa, z racji, że na dole będzie około 4 sztuki Dragon Lordów. Przekonamy się, czy będą. Tak, będą. Jak możecie zauważyć, mamy 4 DL. Do tego mamy całą mapę w ogniu. Co za tym idzie, że pewnie nikt od zapisu serwera tutaj nie przesiadywał. W sumie nie dziwię się. Rzadko kiedy na bonie ktokolwiek tutaj siedzi. My tutaj mamy już niesamowitego ojca z racji, że nie założyliśmy swojego ekwipunku z imbuingami. No bo tak naprawdę jak ja mam imbuing na Manalecha i Kryta, to ja tutaj w ogóle nie używam manasów. No i udało nam się dojść do Poideli. U góry mamy 4 DL. Na dole schodząc tutaj mamy 3. Akurat troszkę dziwnie się chodzi, kiedy nie widzimy nazwy potwora. Wiem o tym. Specjalnie to usunąłem, żeby nie było widać ników innych graczy po drodze. O, teraz już jest, od razu lepiej się gra. Dlatego, żeby później nie było jakichś wątów, a ja byłem na nagraniu, a sobie tego nie życzę i tak dalej, i tak dalej. Różnych ludzi się mija na swojej drodze. Także lepiej czasem zakryć. Na dole mamy 3 DL. Później przechodzimy. Na południu na dole mamy zwykłe DL, raczej zwykłe dragony. Jest ich tutaj chyba 4 sztuki, jeśli mnie pamięć nie myli. Dokładnie, 4 zwykłe dragony. Również warte do zabicia, bestiariusz. Te DL jeszcze olejemy. Również u góry są 2 DL, 1 DL. Drugi DL zazwyczaj bardzo wolno się respi, z tego co zauważyłem kiedyś, no i teraz zawsze jest tak samo. Często wchodząc mamy tylko jednego DL-a, tak jakby później się po prostu podwójnie nam respił. Tutaj również około 4 DL. W sumie nawet nie około, na pewno 4 DL. Na szczęście teraz potwory wracają się na swojego respa, więc nie mamy problemu z tym, że w jednym miejscu możemy spotkać 20 potworów. No chyba, że ktoś nam je przytrzyma na klacie. No to wtedy mamy po prostu pecha, ale jak widzicie, ja tutaj bez utamy radzę sobie całkiem nieźle, tylko naprawdę no trzeba się granować naprawdę często, trzeba używać tego czaru leczącego praktycznie co chwila, no bo nawet jeśli się zagapimy, to biegając po tych ogniach można zaliczyć szybką dechę, choć nie są to te ognie, które można spotkać w drodze na PoiQuesta, które zabierają po kilkaset życia. No ale taki ogień również potrafi skrzywdzić takiego małego Elder Druida, jakim ja gram. Do tego jak będziemy mieli 130 poziom, można używać buty, które pomogą nam chodzić po ogniu, które nie będą nam po prostu zadawać obrażenia. Zauważcie, że ja tutaj mam, no może nie kompletnego magma seta, ale mamy armor oraz nogawice. Tutaj na dole mamy 3 DL, zresztą widzieliście, że je zabiłem. Teraz polecimy bardzo szybko dalej. Kolejne 3 DL. Wiem, że tutaj nie jest za ciekawie, no ale chciałem pokazać, no nie każdy jest takim kozakiem jak duża część moich widzów, którzy po prostu znają Tibię od podszewki o wiele lepiej niż ja sam. Ale cały czas się uczymy. Bardzo fajnie, że na streamach jest tyle osób. I tyle osób naprawdę pomocnych, no i miłych przede wszystkim. Nie ma hejtu, nie ma ludzi, którzy plują jadem, no bo takich ludzi to ja nienawidzę. Po prostu może się niektórym przejadło hejtowanie. Może wreszcie znaleźli coś, co chcą robić, a nie tylko pluć jadem w necie. Tutaj mamy, u góry mieliśmy jednego dragona, tutaj teraz się zamotaliśmy. Tutaj na dole powinny być 3 dragony, dokładnie, są 3 dragony, jednego już zabiliśmy. Zobaczcie, że tutaj zbytnio się nie spinam, nie używam hura. Już mam 700 expa na godzinę. No, przyzwoicie. Ale z ręką na sercu, a ci, którzy regularnie tutaj śmigają, no to wiedzą, że można naprawdę
fajny expando sobie tutaj w tym miejscu wycisnąć. Resp do tego, no jak sami wiecie, jest teraz razy 2, już forever. Także bardzo często, jak jest więcej ludzi na serwerze, to nie jesteśmy w stanie wrócić tak, by nie było potworów po drodze. Już po drodze zaczynają się respić. Tutaj u góry 2 dragony, 2 DL-e. Te akurat już się niecierpliwiły na mój widok, musiały wyjść do przodu. W następnym odcinku wydaje mi się, że odwiedzimy sobie dragony, tak żeby zamknąć temat dragonów na Edron, ponieważ tam jest również bardzo fajna miejscówka, taka czysto RPGowa. Wow, woj, udało nam się Wand of Inferno zdobyć. Tak poza tym, jak jesteśmy na DL-ach, to możemy śmiało sobie napełnić fialki krwią, a olej sobie kupimy. Przykładowo w Venorę. U koleżanki, która sprzedaje różne szpargały śmieci. Bo tak naprawdę, no szczerze, no nie mamy czasu, żeby szukać oleju. Miejsce, gdzie możemy napełnić sobie fiala olejem. No, według mnie też szkoda czasu, a zapłacimy kilka złota. U naszej koleżanki zdobędziemy taką oto buteleczkę. I w tym oto miejscu kolejne 3 DL. No i kochani, to i tyle. Spójrzcie na to, schodzimy na dół, już DL zdążyły się zrespić, 2 sztuki. Zejdziemy lekko w dół, w górę i znów będą kolejne 2 sztuki. I tak w kółko. Jeśli będziemy fajne, równe rundki sobie robić, to na pewno nie będziecie narzekać na słabego expa. Można tutaj również latać sobie w Team Huntach, używając Avalanche. Choć ja jeszcze nigdy tutaj w Team Huncie nie byłem. No i trzeba uważać też również na ludzi, którzy lubią lurować i po prostu psuć komuś zabawę. A otwór znajdziemy w tej oto kratce. Hop. I jesteśmy u góry w bardzo bezpieczny sposób. Wiadomo, trzeba mniej więcej się wyuczyć albo wspomóc się mapą, gdzie znajdziemy tą oto dziurę. Także kochani, to chyba na tyle. Wszystkie sugestie mile widziane. Czy Wam się spodobało, czy Wam się przydało. Łapka, ocena, komentarz. Wydaje mi się, że wyszło mi nie najgorzej. Na spontanie. Pierwszy raz od naprawdę wieków nagrywałem odcinek z jakiegokolwiek ekspowiska, że padło na DL, no to padło. Chyba lepsze to niż trolle za B. Także kochani, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczyska, papa, hej, cześć.